Świadomość zaczyna się tam, gdzie kończą się wygodne przekonania. Dlatego to, co usłyszysz, o czym się dowiesz, może być bardzo niewygodne, wyjątkowo niewygodne. To nie są opinie, to wnioski z badań naukowych i fakty. Nie wszystko, co popularne, jest prawdą, liczą się po prostu dowody. Nie szukaj więc tu wygody. Szukaj prawdy potwierdzonej rzetelnością. Cześć, kochani. Taki wstęp. Myślę, że będę często go stosował przy tych moich bezpośrednich audycjach, niekoniecznie przy wywiadach z różnymi ludźmi, bo one się po prostu, te audycje od wywiadów nieco się różnią, zrozumiałe. Ale o czym będziemy dzisiaj mówić? Wracamy znowu do tej całej pandemii. Dlaczego wracamy? Dlatego, że to się wcale nie skończyło, bo nie skończyło się kłamstwa, nie skończyły się kłamstwa, nie skończyły się szalbierstwa, nie skończyły się, kochani, różnego rodzaju matactwa i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. My wiemy po prostu, o co chodzi. I teraz jest sprawa tylko taka, że po prostu dalej jesteśmy zmanipulowywani i do tego trzeba wracać. Chcę być dobrze zrozumiany. Nie chodzi o to, żeby wałkować stare różne od rzeczy, odgrzewać kotlety, wchodzić do beczki z ekskrementami i tak dalej, nurzać się gdzieś coś, tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski. Żeby Polak, zwłaszcza Polak, nie był znowu mądry po szkodzie. Jak widzę, jeszcze wielu Polaków w dalszym ciągu po tej szkodzie nie są mądrymi. Wypowiada się nadal wielu tak zwanych ekspertów. Nadal ludzie umierają nagle, 40-paro, 50-paroletni, młodzi ludzie, również 30-paroletni nagle. Nieraz w tych informacjach jacyś znani nawet ludzie nie podaje się, dlaczego zmarł, jaka była przyczyna, bo jeżeli się podaje, cierpią na ciężką chorobę od jakiegoś czasu, to domniemywamy, że to był nowotwór, ale o innych nic nie wiemy. A więc o co chodzi? I teraz mówimy, kochani, o COVID-zie. Co się działo? Czy COVID faktycznie był taki sprawcą tylu ponadwymiarowych zgonów? I teraz słuchajcie, udostępnię wam ekran. Ale to momencik jeszcze w takim razie. Z góry was poproszę o lajki, o subskrypcję, o komentarze ewentualnie. Temat ciężki będzie. Ale kochani, chodzi o to, żeby po prostu szerzyć naszą wiedzę, poszerzać naszą świadomość. I od was też zależy, czy inni to zrozumieją, czy do innych dotrze, do tych, którzy jeszcze może są niewierzący, nieufający, ale może podeślecie komuś. Są ludzie, których nic nie zmieni, absolutnie, ale może dotrzecie również wy, bo sam ja nie jestem w stanie dotrzeć do tych wielu ludzi, których wy z kolei znacie i którzy mogą wam przynajmniej zaufać o tyle, że zechcą otworzyć link i posłuchać tego. Więc teraz, słuchajcie, udostępniam ekran. No i po prostu troszeczkę informacji. Posłuchajcie. To jest taki przegląd od AI. Wierzyć, nie wierzyć AI, czyli tej sztucznej inteligencji, to nie jest istotne w tej chwili. Te informacje, którymi się posługuje tutaj ta sztuczna inteligencja, są ogólnie dostępne w internecie. Nie są jakieś takie ukryte bardzo, a więc to są prawdopodobne. Posłuchajcie, Polska w okresie pandemii COVID-19, lata 2022, czyli w ciągu 2 lat, odnotowała jedną z najwyższych nadmiarowych śmiertelności w Europie i na świecie. Ponadwymiarowa liczba zgonów oznacza różnicę między rzeczywistą liczbą zgonów, a prognozowaną na podstawie poprzednich lat. Oto kluczowe dane dotyczące nadmiarowych zgonów w Polsce w okresie COVID. Skala zjawiska. Szacuje się, że w latach 2020-2021 w Polsce odnotowano ponad 200 000 zgonów nadmiarowych. Rok 2020. W pierwszym roku pandemii zmarło 478 878 osób, podczas gdy oczekiwano 420 325 zgonów, co oznacza około 58 do 59 tysięcy nadmiarowych zgonów. Rok 2021 był to najtragiczniejszy rok od zakończenia II wojny światowej, czyli od 1945 roku.
z liczbą zgonów o blisko 154 000 wyższą od średniorocznej wartości z ostatnich lat. Przyczyny. Nadmiarowe zgony nie były wyłącznie wynikiem bezpośrednich zakażeń COVID-19. Oficjalna liczba zgonów na COVID w 2020 roku wyniosła około 28,5 tysiąca. A teraz porównajmy to ewentualnie, znajdźcie liczby, wygooglujcie. Umieralność na przykład w roku 2025 z powodu grypy. Zobaczmy, co to będzie. Przyczyną była również ograniczona dostępność do opieki zdrowotnej dla pacjentów z innymi schorzeniami, co skutkowało wyższą umieralnością na choroby przewlekłe. Grupy ryzyka. Największy wzrost zgonów odnotowano wśród osób w wieku 65 lat i starszych, które stanowiły ponad 90% wszystkich nadmiarowych zgonów. Wiecie, co jest takie powiedzenie, parafraza amerykańskiego powiedzenia o Indianach. Parafraza: martwy emeryt to dobry emeryt. Szczyt zachorowań. Największą liczbę nadmiarowych zgonów zanotowano, kochani, przepraszam, tutaj się mi rozjechało, zanotowano w 45. tygodniu 2020 roku. Wskaźnik nadmiarowych zgonów w Polsce w tym okresie był znacznie wyższy niż w wielu krajach Europy po prostu zachodnich. No i tutaj można oczywiście wysnuć, popatrzcie, co znaczy, wrzucić sobie na Google krótką informację. Ponadwymiarowa ilość zgonów w Polsce w okresie COVID i sprawozdawstwiona. Nawet jak widzicie, tu z błędami. To jest początek naszej audycji. I teraz, kochani, posłużę się artykułem z, jak zwykle bardzo często używam The Defender Children's Health Defense, czyli obrona zdrowia dzieci. Artykuł na temat eutanazji, to jest oczywiście po angielsku, natomiast tutaj mamy translację. Słuchajcie, to jest artykuł z 16 grudnia 2025 roku i to są bardzo ciekawe informacje, które można przełożyć na grunt polski. Ja nie będę mówił, co się działo, ale wysłuchaliście tego, co było. Ponadwymiarowa liczba zgonów, ponad 200 000 ludzi zmarło w stosunku do prognozowanych. Czy to naprawdę był COVID? Czy to naprawdę COVID zabił tych ludzi? To teraz zastanówmy się. Słuchajcie. Eutanazja na ogromną skalę. Leki na schyłkową fazę życia zwiększyły liczbę zgonów z powodu COVID-19 wśród seniorów. Dr John Campbell powiedział, że powszechne stosowanie leków paliatywnych u pacjentów z COVID-19 powodowało duszność i prowadziło do wielu zgonów, którym można było zapobiec, zwłaszcza w brytyjskich domach opieki. W rezultacie liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wydawała się znacznie bardziej śmiertelna niż było w rzeczywistości, co uzasadniało wprowadzenie radykalnych globalnych obostrzeń, w tym lockdownów, masowych kampanii szczepień i obowiązku noszenia szmat na twarzach. Dr Campbell powiedział maseczek, ja to nazywał szmaty na twarzach, które w żadnym stopniu nie zabezpieczały przed wirusami, dlatego że słuchajcie, te pory w tkaninach, robiłem wykłady na ten temat, szukałem wiedzy, są 1000 razy większe od największego wirusa. Przeciętny wirus ma wielkość 100-120, góra 150 nanometrów. Nanometr to jest 1 miliardowa metra. Natomiast pory nawet gęstych tkanin są, kochani, te oczka są 1000 razy większe od wirusa. A nas się zmuszało do noszenia szmat i do pogłębienia problemu z oddychaniem. Leki paliatywne, zazwyczaj zarezerwowane dla umierających, były w 2020 roku powszechnie podawane pacjentom z COVID-19 w brytyjskich domach opieki długoterminowej i innych placówkach. Według komentatora medycznego, lekarza Johna Campbella, doktora, praktyka ta spowodowała dużą liczbę możliwych do uniknięcia zgonów i drastycznie zawyżyła zgłaszany wskaźnik śmiertelności wirusa. Zastanawiam się, jak to było w polskich domach opieki i w szpitalach.
To skandal o charakterze ogólnokrajowym, który jest w dużej mierze ignorowany, powiedział. W wywiadzie dla podcastu Stay Free komentatora politycznego Russella Branda Campbell powiedział, że rutynowe stosowanie midazolamu i morfiny, leków przeznaczonych do opieki paliatywnej w leczeniu pacjentów z COVID-19 tworzy śmiertelną kombinację, która hamuje oddychanie i natlenienie. W opiece terminalnej, czyli krótko przed śmiercią, lekarze często zwiększają dawki opioidów i leków uspokajających, aby kontrolować ból i pobudzenie. Wielokrotne stosowanie tych leków hamuje oddychanie, powiedział Campbell. Podczas pandemii podobne schematy leczenia podawano pacjentom chorym na COVID-19, którzy w rzeczywistości nie umierali. W kwietniu 2020 roku brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Opieki wydał wytyczne dotyczące leczenia objawów COVID-19, w tym u schyłku życia. W wytycznych zalecono jednocześnie stosowanie midazolamu i morfiny w leczeniu duszności u dorosłych w ostatnich dniach lub godzinach życia. Campbell powiedział, że placówki opieki nad osobami starszymi powszechnie stosowały te protokoły. Lekarze często przepisywali leki na koniec życia pacjentom zdiagnozowanym z COVID-19. Leki stosowane pod koniec życia fałszywie zawyżają wskaźniki śmiertelności z powodu COVID-19. Według Campbella w Wielkiej Brytanii pacjentom z infekcją dróg oddechowych często podawano jednocześnie morfinę i midazolam, połączenie, które, jak powiedział, każdy niespecjalista mógłby uznać za niebezpieczne, ponieważ upośledza oddychanie. Dodał, że wielu pacjentów zmarło w wyniku tego. Campbell powołał się na badania doktora Wilsona Tsai. To jest taki naukowiec, który zajmuje się analityką dotyczącą zgonów u zachorowań na COVID-19, opublikowane w lutym 2024 roku w czasopiśmie Medical and Clinical Research, w których analizowano liczbę zgonów w Wielkiej Brytanii w kontekście dostaw midazolamu do domów opieki. Tsai śledził wolumen dystrybucji leku i porównał go z danymi dotyczącymi zgonów w kolejnych miesiącach. Campbell powiedział w swoim programie na YouTube, jest to zamieszczone akurat tutaj w tym artykule, ten program, ten film, że analiza wykazała precyzyjne korelacje pomiędzy zwiększeniem dostaw midazolamu a wzrostem liczby zgonów spowodowanych nadmierną ilością leku około miesiąc później. Kiedy badacze cofnęli dane dotyczące zgonów o miesiąc, aby uwzględnić opóźnienia w dystrybucji, Campbell stwierdził, że krzywe ściśle do siebie pasowały, podążając za sobą jak sól i pieprz, powiedział Brandowi. Leczenie midazolamem było w zasadzie eutanazją na ogromną skalę. Campbell argumentował, że ten schemat sugeruje, że przyczyną znacznej części zgonów odnotowanych w placówkach opiekuńczych w 2020 roku było używanie narkotyków, a nie sam COVID-19. Opioidy to są narkotyki, między innymi morfina. W rezultacie liczba zgonów sprawiła, że COVID-19 wydawał się znacznie bardziej śmiertelny niż w rzeczywistości, co stwarzało wrażenie, że wskaźnik śmiertelności z powodu infekcji COVID-19 wynosi 24%, powiedział Campbell. Późniejsze szacunki wskazywały, że wskaźnik ten był bliższy o 0,18%, dodał. Moim zdaniem większość tych pacjentów w ośrodkach opieki, którzy zmarli w 2020 roku, gdyby udzielono im odpowiedniego wsparcia i nie podawano im morfiny ani midazolamu, w pełni wyzdrowiałaby, powiedział Campbell portalowi Brand. Dodał, że była to w zasadzie eutanazja na ogromną skalę. Według Campbella
zawyżony wskaźnik śmiertelności pomógł uzasadnić wprowadzenie radykalnych środków nadzwyczajnych, w tym lockdownów, masowych kampanii szczepień i obowiązku noszenia maseczek, które ja nazywam szmatami na twarzy. Można by twierdzić, że wszystkie te ograniczenia związane z COVID wprowadzono w wyniku sztucznie zawyżonej śmiertelności z powodu infekcji, podczas gdy w rzeczywistości ani blokady, ani szczepienia nie zadziałały w przypadku przedawkowania midazolamu, co stanowiło istotną część problemu, powiedział. I to byłoby, kochani, na tyle. Wyciągajmy wnioski dotyczące Polski. Czy u nas to wszystko tak było, jak potrzeba? Pamiętam, że chyba w 2021 roku musiałem z moją mamą, która miała wtedy 91 lat, po prostu przejść przez pewne badania dotyczące naczyń krwionośnych w nogach. Staliśmy, to był, jak dobrze pamiętam, listopad, było bardzo zimno, przed przychodnią, do której nie wpuszczano w ogóle pacjentów. Wszyscy pacjenci byli wpuszczani pojedynczo, musieli mieć szmaty na twarzach, bo ci lekarze bali się wpuszczać tych pacjentów, więc ludzie stali na zimnie. Padał akurat deszcz, przed przychodnią był niewielki daszek. Było to działanie wybitnie prozdrowotne. Pacjenci mogli świeżym oddychać powietrzem, nawilżonym, nawilgoconym, i to było akurat działania bardzo wybitnie prozdrowotne, oferowane nam przez system, jak nazwać ten system? Mamy Ministerstwo Zdrowia, które się w ogóle nie powinno nazywać Ministerstwem Zdrowia, może system opieki w chorobie, nie wiem jak, może wy wymyślicie coś, ale Ministerstwo Zdrowia nie powinno się w ogóle nazywać Ministerstwem Zdrowia. Szpitale, jak dzisiaj można szpitale? Słuchajcie, od wielu lat powtarzam, medycyna może ratować życie, ale medycyna nie uratuje nam zdrowia. Jest wśród personelu medycznego masa kapitalnych, świetnych lekarzy, świetnych pielęgniarek, oddanych w ogóle swoim pacjentom, ale jest również jeszcze więcej ludzi, którzy nie zasługują na to miano. Na miano medyka, on jest tylko wykształconym w tej dziedzinie. Jest masa ludzi, którzy się zaprzedali systemowi. Niestety, taka jest po prostu prawda. Chcę dobrze być zrozumiany. Jeszcze raz powtarzam, jest masa wspaniałych lekarzy, wspaniałych pielęgniarek, wspaniałych salowych również. Ale oni jednak giną w tej większej masie. Cały system, nasz system, ten medyczny, został skorumpowany przez państwo. Zastanówmy się, w jaki sposób. Kto dostawał te niebotyczne pieniądze? Gdzie były otwierane szpitale, w których nie było w ogóle chorych? Na stadionie na przykład narodowym. Kto wziął za to po prostu pieniądze? I teraz, dlaczego ja przytoczyłem ten artykuł? Żeby po prostu pokazać sytuację Wielkiej Brytanii, jaka była. Jak tam ludzie są odważni, lekarze, którzy o tym mówią. Czy w Polsce mówi się o tym samym? Ci lekarze, którzy usiłowali cokolwiek mówić, zostali zamknięci. Ograniczono im prawo wykonywania zawodu albo odebrano prawo wykonywania zawodu. Znamy te nazwiska. Pora na nazwiska tych, którzy odbierali uczciwym, rzetelnym lekarzom prawo wykonywania zawodu albo ewentualnie ograniczali. Naczelne sądy lekarskie. Skandal nad skandalem. I to byłoby tyle na dzisiaj, kochani. Wnioski trzeba wyciągnąć. To się jeszcze nie skończyło. To była tylko próba generalna. Więc nie chodzi o straszenie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi o bicie piany, o wracanie do tego, co było. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Mamy być mądrzejsi. Ma rosnąć nasza świadomość i nie mamy się po prostu zrobić drugi raz w bambuko. Absolutnie. Znowu nam każą nakładać szmaty. Nie. Już teraz tego tak łatwo to nie będzie. Znowu każą nam się szczepić i ciągle się każą szczepić. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa i więcej nic. Trzymajcie się.
Najlepszości, jeszcze raz na koniec, prośba o wasze lajki, o wasze komentarze bez litości. Jeżeli trzeba, to również bez litości dla mnie, może ja się mylę. Podzielenie się tymi linkami do audycji. Przesyłajcie to, podawajcie na swoich social mediach i tak dalej, i tak dalej. Bo chodzi o to, żeby ta świadomość się szerzyła. Na razie, papatki, do widzenia. Pa. Cześć.